Hojrak, tchórzliwy pies, mega i stara oraz zarazem dziwna bajka. Animacja opowiada o losach psa, który mieszka na farmie wraz z swoją ukochaną panią Muriel i mężem Eustachym. Pod poprzednim odcinkiem było sporo propozycji odnośnie kolejnych odcinków oraz pisaliście swoje najstraszniejsze postacie z właśnie Hojraka, tchórzliwego psa i właśnie na tej bazie stworzyłem tą oto dziesiątkę, czyli 10 najstraszniejszych postaci z Hojraka, tchórzliwego psa. Do dzieła. Siostry Eliza to dwie nieśmiertelne osoby w jednym ciele, przerażające. Sam wygląd sióstr przyprawia nas o gęsią skórkę. W odcinku Klub Kocanek chciały zabrać duszę Muriel do kocyka, by one mogły żyć wiecznie. Co jak co, ale scenarzystom tej kreskówki nie brakuje kreatywności. Mumia. Powiem tak, na tym miejscu mogło być wiele innych postaci, bo Hojrak obfituje w ilości strasznych stworów, ale ta postać miała bardzo, ale to bardzo creepy genezę, więc posłuchajcie. Był to piekarz, któremu zaszyli usta i wydłubali oczy oraz zamunifikowali i zakopali go żywcem. A jeszcze ciekawsze jest to, że jest to kreskówka dla dzieci. Dr Zaros, naukowiec cierpiący na mega depresję. Swoim zdaniem najbardziej nieszczęśliwy człowiek na ziemi, tak właśnie określa się Dr Zaros. Co doprowadziło do tego stanu, niestety nie wiemy. Ogólnie każdy bohater w tej bajce posiada coś w sobie, co przyprawia nas o ciarki. U niego jest to dziwnego koloru skóra, przygarbiona postawa oraz chęć sprawienia, by wszyscy byli tak samo jak on smutni. Królowa Czarnej Kałuży. Kolejna na liście jest Królowa Czarnej Kałuży. Postać ta manipulowała postaciami męskimi, by zwabić ich do swojego królestwa i pożreć. Jak widać, królowa jest inspirowana syrenami z opowieści marynarzy. Syreny te omamiały wędrowców i zaciągały ich pod wodę, by ich pożreć. Nie byłoby to miłe zaskoczenie dla Eustachego, jak i dla każdego faceta. Duch Pełnego Księżyca. Jest to dość specyficzna postać, którą możemy spotkać w 25 odcinku. Jest nią Duch Pełnego Księżyca, a materiał, który widzicie, jest wycinkiem z tego odcinka. Nie wiem jak wam, ale mi ta postać kojarzy się z potworami z horrorów klasy B. A niejedno dziecko może przyprawiać o niezłą traumę z dzieciństwa. Wiem co mówię. Fusilili. Wielki gadający krokodyl, który parał się magią. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, pojawił się na farmie i przemienił Muriel i Eustachego w kukły. Tak z ciekawości dodam, że jest to chyba jedyny z odcinków, który zakończył się dość nieszczęśliwie, gdyż Hojrak nie uratował Muriel i Eustachego i zostali oni kukłami. Fred, przerażający siostrzeniec Muriel. Najbardziej przerażający w nim jest jego straszny uśmiech, od ucha do ucha, chociaż dominującą cechą u niego jest obsesja na punkcie cięcia włosów. Kac. Kanciasta głowa, czerwone wątłe ciało i do tego ogon. Tak jak każda postać z Hojraka, charakteryzuje się dziwnym, wręcz przerażającym głosem. Niebieskie coś. W sumie nie wiem jak to określić, ale w odcinku nie podano jego nazwy, więc musicie się zadowolić tylko tym sformułowaniem. W odcinku Chodzący Ideał, kiedy to Hojrak borykał się z nauczycielką oraz problemami, że do niczego się nie nadaje, przyśniła mu się dziwna niebieska postać. Nie poznajemy jego imienia, a postać tato Hojraka mówi, że nikt nie jest doskonały. Co jak co, ale powiem, to jest najdziwniejsza scena z Hojraka i w sumie jeden z dziwniejszych odcinków, jaki widziałem w Hojraku, nie licząc Ducha Pełnego Księżyca. A wy macie jakieś straszne, przerażające odcinki, które wam się kojarzą z Hojrakiem? Piszcie w komentarzach. Król Ramzes, jedna z postaci, która była przez was najczęściej wymieniana w komentarzach, więc jak ona by się nie mogła znaleźć na pierwszym miejscu? Pojawia się, gdy Eustachy nie chce oddać reliktu, który znalazł z jego grobowca. Za karę ich farmę nachodzą plagi. Sama postać, jak możecie zobaczyć, jest przerażająca. Wczesny model 3D połączony z stylistyką kreskówki, jaką jest Hojrak, tchórzliwy pies, przyprawia nas o niezłe ciarki. I to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, to zróbcie jak uważacie, bo nie będę was prosił o lajki tym razem, ani o subskrypcję. Zostawcie jak chcecie, jak nie, no trudno, to niech tam gdzieś pójdą w siną dal. A na tą porę dziękuję wam tylko, że jesteście ze mną i że mnie wspieracie i że mam aż tyle wyświetleń. Dzięki. Naprawdę dzięki.